Siema. Powiem wam tak. Noc na tej ulicy nie była fajna. Znaczy spanie na tej ulicy nie jest fajne. Jeszcze lepiej w hostelu na tej ulicy. O, tak powinno być to sprecyzowane wszystko. Do 4:30 grała muzyka. No, całe szczęście, że miałem stopery w uszach, bo naprawdę mi to bardzo dużo pomogło. Ale lekko nie było. Muszę gdzieś przejść dalej, bo I don't need nothing, thank you. No nie. Wczoraj dziadek mnie zaczepił, że ktoś mi może pomóc cały czas, teraz znowu mnie spotkał, że znowu może mi pomóc. No. Miałem parę przygód wczoraj. W hostelu też mnie zaczepił jakiś, jak to, żeby powiedzieć, żeby kogoś nie urazić. Inny chłopak, co lubi chłopaków, też masakra, no. 100 razy mu mówiłem, że mam dziewczynę. Nie było, działo się działo, znaczy działo, no. Nie dało się spać. W pokoju później o 6 rano znowu inni wstali, poszli do pracy chyba, tak mi się wydaje. Bo akurat w tym hostelu wyglądają ludzie, znaczy wyglądają. Zagranicznych jest w moim pokoju przynajmniej tylko 2, a reszta to Wietnamczycy. Kurde. Muszę coś znaleźć do jedzenia na śniadanko. Oh, yo, I'll let you know later. Okay. O, chłopak, którego biorę butelek, mówi, że uważał na telefon, że mogę go stracić. Ale to już parę osób mi mówiło, że uważam. Że jest tak, że może mi ktoś go po prostu wyrwać. Dlatego muszę iść nim tak jakby w drugą stronę, nie koło ulicy. Nie wiem co zjeść, z chęcią zjadł bagietkę, ale wolałbym coś konkretniejszego. W ogóle idę teraz na trening, na siłownię. Na siłownię ze względu na to, miałem iść na boksik albo na tajski boks tutaj. Kiedyś tutaj byłem w Saigonie, to byłem na tej salce. Ale tak sobie rozwaliłem kolano przed wyjazdem, że jeszcze sobie odpuszczę. Bo mnie strasznie boli. Idę właśnie po jakąś uciskową, jakiś bandaż uciskowy, o, tak powiem. Co mam w planach na dzisiaj? Najważniejsza rzecz, załatwić skuter. Motorek, nie skuter. Chociaż wczoraj skuter też mi już przeszedł przez myśl. Żeby jechać... O, kolejny pan mówi, żeby uważać. Dobra, naprawdę, bo go schowam na razie. Za chwilę coś nagram dalej. Przed 8. Miasto żyje, ludzie śniadania jedzą, interesy rozkładają. Też muszę coś znaleźć na śniadanie, ale coś bardziej miał, co mi wpadnie w oko. Szczerze mówiąc, nie wiem, co się w Wietnamie je na śniadania. Tutaj, z tego co widziałem, no to głównie ludzie jedli właśnie te zupy. O, ale ja tam zupy na śniadanie za bardzo nie chcę. W ogóle później muszę sobie jechać do sklepu, kupić gdzieś płatki owsiane, jakieś orzechy do tego. I tak jak kiedyś, że codziennie sobie po prostu robiłem swoje śniadania. Było najlepiej. O, na jakiś targ trafiłem. Dla niektórych, którzy oglądają teraz Wietnam, może i nie byli na przykład ani w Wietnamie, ani w Tajlandii, mogą pomyśleć, że to bardzo wygląda podobnie do Tajlandii. Oczywiście podobieństwo jakieś jest, ale jak się już było tu i tu, no to można zobaczyć, że jednak się różnią od siebie ci ludzie. O, durianem zaśmierdziało. Albo dla niektórych zapachniało. O, jest. Śmierdział. Tutaj w Saigonie, szczególnie tu w centrum, gdzie teraz jestem, to raczej na takim targu pewnie
żadnego takiego mięsa, którym byście byli w szoku, nie znajdziemy. Ale na północy Wietnamu to uwierzcie mi, że wam pokażę takie rzeczy, co tutaj w Wietnamie się je. Że naprawdę wielu z was nie będzie z tego zadowolonych. Jestem o tym przekonany. Co do nocy w hostelu jeszcze pamiętajcie, że na przykład jak przyjeżdżacie i nie chcecie typowo imprezować, to nie bierzcie na ten walking street sobie, bo się nie wyśpicie, totalnie się nie wyśpicie. O, tam jest więcej jedzonka. O, sorry. O, uderzyłem panią przez przypadek. Nie widziałem, że kuca. No i padło na bagietkę. Hello. Hello. With chicken, please. Yeah. Yes. Chili? No chili. No chili. 15 tysięcy dongów to jest 3 zł, niecałe. 5,5 tysiąca dongów, dokładnie to jest złotówka. No to takie w sumie 2,60. Powiem wam, że naprawdę mi się fartem udało tutaj wejść w ogóle. Ze względu na to, że żeby przyjść na tą siłownię, trzeba mieć wykopane karne na cały rok. I siedziały dwie takie bardzo sympatyczne dziewczyny na dole. No ja z nimi zagadałem, że tylko tutaj, tak na chwilę, jutro już wjeżdżam dalej i tak dalej. Czy wiedzą może gdzie mogę iść, poćwiczyć i tak dalej. Ale tak jedna na drugą. A dobra, wpuścimy cię, że niby przyszedłem sobie sprawdzić jeden dzień. Jak ci się spodoba, to od jutra zapiszesz się na cały rok. Coś tam ściemniają. No, bardzo, bardzo sympatyczne. Także udało mi się poćwiczyć. Jeszcze skończyłem, jeszcze mam troszkę. Zestawy Rashguard, podróże wojownika, spodenki do Muay Thai, różne kolory. Także jeśli macie ochotę wspierać moje podróże, zapraszam do mojego sklepu. Tutaj na dole macie podany. 25% zniżki na wszystko w tym miesiącu. Ze względu na to, że po prostu przeznaczam to na swoją podróż. A jeśli ktoś nie ma, bo tam trzeba PayPalem płacić, jeśli ktoś nie ma, odezwijcie się do mnie na maila. Na dole w opisie też macie mojego maila podanego i można też inaczej zamówić. Dobra, ja dalej trenuję. Największe wyzwania w Wietnamie? Przejść przez ulicę. Po prostu motocykle, samochody i wszystko nie mają końca. Są wszędzie. Co tam pani tu sprzedaje? A, ryż. Sticky rice. Właśnie kupiłem sobie ciekawy napój. Woda kokosowa z limonką, z lodem. Powiem wam, że nigdy wcześniej nie piłem wody kokosowej z limonką i naprawdę zarąbiście smakuje. W Tajlandii się tak nie pije. Pyszne, no, spróbujcie sobie jakieś, jak będziecie mieli okazję. Zamówiłem sobie makaron i było do wyboru z wołowiną, z kurczakiem i z czymś jeszcze. A w sumie pan nie zapytał, z czym chce. I dał mi z czym? Z zielskiem. Raz. Dwa z parówką. Pociachaną parówką też. Tutaj między makaronem. Pomidor, ananas. Tak, no. Wszystko co było chyba. Dogaduję właśnie z chłopakami tutaj. Dogadujemy właśnie mój motorek, który jutro przyjeżdżam odbierać o 9 rano. Co do ceny, co do wszystkiego, jak będzie wyglądało, to dokładnie wam pokażę jutro. Mógłbym go wziąć już dzisiaj, ale tak naprawdę dzisiaj nie potrzebuję, bo teraz sobie jadę coś pozwiedzać, gdzie mogę sobie pojechać grabem. Później jestem umówiony z Łukaszem, to też nie potrzebuję. Także jutro rano sobie go odbieram na spokojnie i ruszam w podróż. Dobra, fajnie w sumie się dogadałem. Chcieli na początku, żebym dał 1000 kaucji, co oczywiście mi bardzo nie pasowało. O, sobie przycinać go. Hello, ma for me?
napiję się trzciny cyfrowej. No i wyszło tak, że dogadałem się z chłopakami, że dam im 500 kaucji, plus za 300 mi wynajmują, $300. Będzie to Honda XR 150 i to wam pokażę. Oczywiście mógłbym za $300 zamiast wynajmować, mógłbym sobie tu kupić motor. Tak zrobiłem to ostatnio, kupiłem starą Hondę Win, na której przejechałem cały Wietnam. I później ktoś jak chce, może go sobie sprzedać na górze, wychodzi bardzo fajnie. Ale ja po prostu już miałem to za sobą i drugi raz nie chciałem tego powtarzać. To jest fajna zabawa, fajna zajawka, ale teraz po prostu chciałem troszkę wygodniejszy motocykl, żeby mi się lepiej jechało, bo teraz chcę robić jeszcze większej długości, znaczy większe dystanse. Chcę jak najszybciej dotrzeć na północ, bo tam jest najwięcej rzeczy do pokazania. No i jest jak jest. Także myślę, że wyjdzie mi to na dobre, że po prostu teraz sobie wynajmuję, a nie kupuję. Ale wam polecam kupić jak przyjeżdżacie, bo po prostu płacicie tutaj, na górze sprzedajecie i macie dalej pieniądze. Po treningu trzeba wszystko jeszcze uzupełnić, czyli białeczko, dodatkowo cały zestaw, tu mam witamin w pudełku po kreatynie, oczywiście od SFD. Na hasło Pajak 10 SFD macie zniżkę, także polecam, tylko online. W sklepie stacjonarnym nie obowiązuje, ale tak samo białko łownika możecie w każdym sklepie w całej Polsce znaleźć, w każdym sklepie stacjonarnym SFD. Pan się ucieszył, że go kręcę. Ogólnie ludzie są tutaj otwarci na to, jak się kogoś nagrywa. Także nie ma z tym żadnego problemu. Jedynie dziewczyny na wczorajszym filmie, no ale to się nie ma co dziwić. W pracy były. Powiem wam, że jazda po Wietnamie na motorku to jest inny level. Serio. Jechałem właśnie na niską dzielnicę. O, tam jedna komunistyczna flaga, druga Wietnamu. Przyjechałem na największą tutaj markę do chińskiej dzielnicy. Coś zjeść i zobaczyć, co tu sprzedają ciekawego. Powiem wam, że zaraz to zacznie tak lać. Pogoda naprawdę mało obiecująca. No powiem wam, że wszędzie jest pełno wszystkiego po prostu. O, oryginalna nada się. Na pewno. Ale mnie bardziej interesuje właśnie ta część z jedzeniem. Najbardziej taka, gdzie są obiady. Właśnie czytałem przed chwilą, tylko nie wiem właśnie, czy to chodzi dokładnie o ten rynek, na którym ja teraz jestem. Że on się nazywał kiedyś Czarny Bazar, że tutaj można za czasów wojny amerykańsko-wietnamskiej, o której usłyszycie w następnym vlogu, jak będę jutro zwiedzał tunele za miasta. 70 km od Saigonu są takie tunele jeszcze, które pozostały po wojnie, są teraz atrakcją turystyczną. No i że to się nazywa Czarny Bazar, że amerykańscy żołnierze to, co tam rozkradali, to sprzedawali tutaj, że można było kupić wszystko na tym targu, tylko właśnie nie jestem przekonany, czy dokładnie o ten sam chodzi, na którym teraz jestem. Ja nie wiem, w którą stronę iść. Zapuściłem się troszkę dalej i to już lekki burdel jest, ale to wiecie, jak po targu. Gdzie się pozawijali, pewnie ktoś później będzie jechał i będzie to wszystko sprzątał. Nie ma co oceniać. Hello. Ludzie bardzo mili, to najważniejsze. Trzeba znaleźć jakieś jedzenie. No już zaczyna padać, no zresztą chyba widzicie za mną, co się dzieje. Kurde, miał akurat Łukasz za chwilę po mnie jechać. Mieliśmy sobie zrobić fajną rundkę po mieście. Mieliśmy gdzieś na zachód pojechać, no i później miał mi jeszcze coś pokazać. Jak na razie sprawa odwołana, ale myślę, że to popada godzinkę i przejdzie, tak jak wczoraj. No to podobno tak codziennie pada, że chwilę popada i zaraz przestaje. Ale wracają jeszcze do wczorajszej sytuacji z hostelu. Jeju, no. Nie było fajnie, bo... Mili ludzie to są bardzo. Wiecie, dla nich też jestem tak
Fajnie, że przyjechał jakiś zagraniczny, bo oni tu byli 2 lata zamknięci. No a wracając do tamtej sytuacji, to tam zagadywał, mówił, że jakieś dziewczyny ma, jakieś zdjęcie mi pokazywał. Później mówię, że ja nie chcę, że ja mam dziewczynę i tak dalej. Później okazało się, że on ma ten sam pokój co ja w hostelu. On po prostu skądś tam przyjechał, gdzieś do roboty i takie tam, że tam się zatrzymywał. Bo takie roboty to w ogóle nie wnikam. No i nagle co chwilę dostawiałem powiadomienie, że ktoś mi chce wysłać zdjęcie airdropem. No i po 10 razach odrzucenia po 10 razach odrzucenia w końcu, że no nie fajnie, no i w końcu wyłączyłem to, ale nawet nie chcę myśleć, co tam było. Co to było za zdjęcie. Pogoda w Wietnamie nie rozpieszcza. No i dotarłem znowu na ulicę Zła do swojego hostelu. Ale że dotarłem tu w ogóle, to miałem farta. Wietnamczycy naprawdę są jak na razie dla mnie tak mega mili. Wiadomo, cieszą się, że są turyści oczywiście i pewnie dlatego też, ale naprawdę dziewczyna się zlitowała, nikt nie chciał mnie się zatrzymać i mnie wziąć. Jakaś dziewczyna się zlitowała, znaczy ona pracowała w tej kawiarni, co tam siedziałem jak deszcz padał. Czekała 15 minut, aż Grab przyjedzie, żeby mi pomóc, bo mówiła, że sam to nie ogarnę, nie ma szans. No. A już chłopaki po mnie przyjechali i jedziemy na zwiedzanko. Pokażą mi trochę miasto. Przywitajcie się ładnie. Siemanko. No, ruszamy w trasę. Dobra, chłopaki mnie teraz wzięli. No jasne, dodaj, no. O, to zamówimy akurat. To jest najbardziej takie popularne miejsce z bagietkami, gdzie popatrzcie, ile tutaj jest wszystkiego. Bardzo popularne miejsce. Tutaj zresztą możecie zobaczyć, wypiekają też tutaj świeżutkie bagietki. No. Nawalili nam tu wszystkiego po trochę. Zaraz próbujemy. Ogólnie być w Wietnamie, nie zjeść bagietki, to się chyba nie da po prostu. Przepyszne to są. Taka francuska pozostałość z Wietnamie, jak to mówisz. No właśnie wczoraj mówiłem jeszcze, że to po kolonii francuskiej zostało wszystko. W Kambodży są też podobne, tylko że węższe. No. Ale nie, no jednak w Kambodży też, ale w Wietnamie te bagietki są naprawdę przepyszne. No. Patrzcie jak się jeździ w Wietnamie. O, trzeba się złapać czegoś. O. Niezłe wymuszonko. Tutaj wyjechaliśmy typowo lokalny Saigon. Tutaj już turyści nie przyjeżdżają. Pogrzeby większe. A zaraz odbijamy w lewo. Dzisiaj mamy wieczorną wycieczkę po mieście. Całe szczęście, że przestało padać, bo wcześniej nie zapowiadało się za dobrze. O, nie ledzę. No dobra, wjechaliśmy na jeden lokalny market, ale najważniejsze, skoro jestem w Saigonie, czyli w Ho Chi Minh, przydałoby się, żebyście usłyszeli, dlaczego to miasto nazywało się wcześniej Saigon, później Ho Chi Minh, a teraz w sumie to i to razem. Tak, no i generalnie nadal mieszkańcy używają głównie nazwy Saigon, bo tak jest łatwiej i szybciej. Ale tak poza tym, no to przed zjednoczeniem był to Saigon i było to jedyna oficjalna nazwa. Tutaj, gdzie jesteśmy akurat, to jeszcze nie był Saigon, tylko to był Chowlon, czyli Wielki Rynek. To była ta chińska część miasta. Dopiero później one się zlały w jedną tak naprawdę i powstał Saigon. I na wszystko już mówili Saigon. Do momentu zjednoczenia, czyli w 1975 roku północ wyzwoliła południe, dwa Wietnamy zjednoczyły się w jeden, no i to miasto na południu tutaj nazwali na cześć wielkiego przywódcy Komunistycznego? Tak, no. dobrego wujka, tak? Bo tak go postrzegają Wietnamczycy nie jako przywódcę, tak jak w Korei Północnej, tylko jako dobrego wujka, który walczył za wszystkich. No i koniec końców chcieli mu podziękować pośmiertnie, bo wujek zmarł w 1968. No więc podziękowali wiele różnych sposobów. W Saigonie, czyli w Ho Chi Minh, można jeszcze dużo znaleźć jego pomników? Pomnik jest jeden konkretnie, tak? ale w każdym mieście masz praktycznie pomnik. Także gdzie byś nie pojechał, to tam jest Ho Chi Minh gdzieś. Jest jeden wielki obraz na samym centrum Poczty Głównej przy katedrze. Jest taki wielki obraz wujka Ho, jak sobie tak patrzy dobrotliwie na wszystkich.
No i to było zaraz po tym, jak się skończyła właśnie wojna tutaj, tak? Tak, jak tutaj... Praktycznie, bo no... Praktycznie, bo Amerykanów już wtedy od 2 lat nie było, bo oni się Tak. wycofali w 73, a Ale- w 75 było zjednoczenie. Tak, ale oficjalnie wojna się zakończyła w 73 po wycofaniu, Znaczy nie, w czy w 75. Aha, wtedy się oficjalnie skończyła. Aha. Tak, bo jeszcze był tutaj oficjalnie nazywany marionetkowy rząd południa, tak? Tak, tak. Także tak to liczą tutaj. No właśnie. Jutro właśnie wybieram się za Saigon do tych tuneli. No. Aha. No to tam na pewno zobaczysz, jak to wyglądało ze strony północno-wietnamskiej oficjalnej. Tam jest bardzo dokładnie to wszystko pokazane. No, normalnie. Tym jestem ciekawy. Właśnie jak byłem 3 lata temu, w muzeum byłem, że normalnie naprawdę nie przepadam za muzeami, bo mnie to nudzi. To tutaj jak będziecie w Ho Chi Minh czy w Saigonie, jak tam chcecie sobie nazywajcie, obowiązkowo musicie iść do Muzeum Wojny. Obowiązkowo. Gwarantuję wam, że nawet jak kogoś to nie interesuje, to jak wejdziecie do tego muzeum, to was to zainteresuje. Tak, tam są ekspozycje w ciekawy sposób poustawiane, jest bardzo dużo zdjęć właśnie z każdej strony frontu, tak, amerykańskich reporterów i tak dalej, Tak. więc jest to w miarę wyważone. Ale jest jeszcze trochę tak propagandowo robione, także nie całkiem chyba wszystko. Wiesz tylko- co, no, jak pokazujesz całą ekspozycję na temat Agent Orange i dzieci bez no rąk, właśnie bez to, no, głów i tak dalej, nie. To było właśnie najstraszniejsze, co widziałem. To było najstraszniejsze, co widziałem w tym muzeum. To właśnie po tym, co Agent Orange, czyli po prostu chemikalia, które zrzucali tutaj na dżunglę i tak dalej, jak Amerykanie walczyli. Oni zrzucali wtedy to amerykańskie wojska to zrzucały. Amerykańskie wojska zrzucały na dżunglę, żeby pozbawić dżunglę liści i tak dalej, żeby No partyzanci właśnie. nie mieli się gdzie chować, a poza tym w dżungli były pochowane jeszcze plantacje manioku, które Wietkong sobie tam zasadzał, żeby mieć czym się żywić i nie być tylko zależnym od ryżu z wiosek, tak? No i to wszystko chcieli im Amerykanie zniszczyć, zrzucali defolianty. Jeszcze wtedy nie wiedzieli, jak to wpływa na wiele pokoleń ludzi później. No a uszkadza materiał genetyczny, no i później rodzą się dzieci bez rąk, bez nóg i tak Nie no, ja właśnie jak tam oglądałem, że niektóre miejsca to były tak skażone tym mocno, że to do teraz nawet tam niby, czy jeszcze parę lat wstecz, że można było, że się dzieci chore dalej rodziły po prostu. To teraz się kończy ten okres rozpadu tych chemikaliów, ale generalnie tutaj za czasów Obamy bardzo dużo kasy zaczęła Ameryka pompować w odkażanie tych terenów. No i tu jest coś strasznego, bo można zobaczyć, jak te chemikalia wpływały później na ludzi, którzy się rodzili. Masakra. Jest, to jest naprawdę straszne. Co ci ludzie musieli przeżyć. Straszne choroby. Ludzie mówili, że po Czarnobylu się tacy tylko rodzili, a tu widać, że tutaj było jeszcze, nie wiem czy było gorzej, ale było też na pewno. Dobra, teraz spróbuję wam wytłumaczyć, ale jedzą kurze łapki elegancko. Dlaczego to są tak malutkie krzesełka i stoliki? I to jest tylko w Wietnamie. Wszędzie, gdzie podróżowałem po Azji Południowo-Wschodniej, nie widziałem takiego czegoś. No to opowiadaj, dlaczego? No więc powodów jest kilka i każdy jest dobrym powodem. Ale ślimaki? Tak, ślimaki, tylko że to są ślimaki jeszcze tak, że wyciągasz ślimaka, kroją go z mięsem i z dodatkami z trawą cytrynową i wkładają z powrotem do tej muszli. Wtedy to się gotuje na parze i to się, wiesz, robi taki kotlecik ślimakowy. Jadłeś to? Tak, jest dobre, Dobre? bo czujesz trawę cytrynową głównie, nie? A ja na przykład nie lubię trawy cytrynowej. A okej. No Właśnie to dużo osób się dziwiło, że w Tajlandii mieszkam, nie lubię, ale normalnie nie lubię. Ale to masz problem chyba, bo tutaj wszędzie zapach No. trawy cytrynowej dookoła jest, Ja wiem. bo wszędzie jedzą ślimaki. Kiedyś się czymś gdzieś strułem po prostu i od tego czasu mi tak to siedzi w głowie, że tutaj A tak, to jest wołowe podroby, w sensie różne rodzaje żołądków wołowych. Takim a la curry. Bardzo intensywny aromat. Pychotka. Jedno z moich najmniej ulubionych dań. no nie dziwię się. Dobra, jeszcze z tymi krzesełkami dokładnie, właśnie, bo jeszcze... Wracając do krzesełek. No. Pierwsza wersja jest taka, że Wietnamczycy twierdzą, że skoro tu była bieda, no to im wszystkiego brakowało, nie? Więc robili sobie małe stołeczki, najpierw drewniane, później plastikowe, żeby oszczędzić.
Drugi powód jest taki, no, że są mniejsi, niżsi, bo tak generalnie zawsze było. To ostatnie 10 lat zaczęli być wyżsi, tak? Bo jedzą dużo więcej mięsa i tak dalej, i tak dalej. Ale generalnie, że są mniejsi, no to mniejsze krzesełka potrzebowali. A jeszcze najlepszy powód, jaki usłyszałem, to kiedy zapytałem jedną babcię sprzedającą losy na loterię, dlaczego wszyscy tak tutaj siedzą. Babcia stwierdziła po prostu, że jej babcia tak siedziała, jej prababcia tak siedziała, jej matka tak siedziała i ona też tak będzie siedzieć. No powiem Ci, że no ma to sens. Trudno się kłócić z takim argumentem. No tak. Nie, ale naprawdę no w żadnym innym kraju nie było takiego czegoś, nie widziałem tylko tu. Tylko i wyłącznie w Wietnamie. Ale to ma swój urok taki też. A jest jeszcze jeden powód, ale to taki nieoficjalny mocno. Kiedyś było tak, że jak policja chciała zamknąć taki nielegalny biznes, to po prostu podjeżdżała mini furgonetką i zabierała im te krzesełka i stoliki, nie? I wiesz, im mniejszy ten stoliczek, tym mniej kosztuje. I częstokroć się okazywało, że taniej jest właścicielowi czy właścicielce kupić nowy zestaw tych stoliczków i krzesełek, niż płacić mandat. Bo jak płaciłeś mandat, to ci oddawali te krzesełka, nie? Także to też powody ekonomiczne. Też ciekawe, no. Dojechaliśmy do miejsca, gdzie byłem też 3 lata temu. Tu panoramy, gdzie tutaj się piwko piło, ale jest bardzo wysoki poziom wody. To właśnie mówiłem, że nie rozumiem fenomenu tego miejsca. Że ludzie przyjeżdżali tu po to, żeby płacić na te parę budynków. Tylko też wtedy byłem tutaj akurat, jak przyjechałem z Hongkongu, czy po Hongkongu jakoś tak to było. No a jak ktoś wie, jak wygląda panorama w Hongkongu, to wiecie, no takie coś nie robi żadnego wrażenia. No ale jednak ludzie tu przyjeżdżają sobie pić piwko i jeść. Z tym pięknym widokiem za nami. Tak, na wieżowce. Na wieżowce. Jeszcze jedna ważna sprawa, którą też warto, żebyście usłyszeli. W sprawie flagi. O co chodzi tutaj z flagą Wietnamu? Czemu jest czerwona z gwiazdą? Wiele osób może kojarzyć, że czerwony kolor to chodzi o komunizm. Ja czytałem, że właśnie, że nie, ale zaraz usłyszycie dokładnie, o co w tym chodzi wszystkim. Tak, więc flaga Wietnamu jest czerwona, ma czerwone tło, ale to oznacza krew, którą przelali bojownicy w walce o niepodległość. Tak. Bo Wietnam był najpierw pod panowaniem kolonialnym francuskim, później jeszcze tu byli Amerykanie i chodziło o to, żeby kraj wyzwolić. A komunistyczny element jest w 5-ramiennej gwiazdce, która jest złota, no bo złoty kolor, czyli dobrobyt, ale też złota skóra i złoci ludzie, tak, generalnie tutaj. Ale w 5 ramion gwiazdy, no to jest 5 klas społecznych, czyli chłopstwo, inteligencja, żołnierze, duchowni, czyli w sensie mnisi i rolnicy, czyli farmerzy. I tak oni wszyscy razem są połączeni w tym jednym ludzie, który tutaj panuje, czyli Wietnamczykach. Wiecie, i już macie. A właśnie, a dlaczego cały czas się używa jeszcze flag z sierpem i młotem? A bo tutaj nadal rządzi partia komunistyczna, ona się nazywa komunistyczna, jest partia komunistyczna Wietnamu i dlatego ma normalnie emblemat, czyli czerwoną flagę z sierpem i młotem. No, ale to ja właśnie też czytałem, że tu już ludzie odbijają od tego, że wiesz, że partie są komunistyczne i tak dalej, ale ludzie już tu się nie uważają, że to jest kraj komunistyczny. Bo gospodarka nie jest komunistyczna, gospodarka jest wolnorynkowa. Normalnie można sobie otworzyć biznes, zarabiać pieniążki, nawet podatków można unikać w różne sposoby, ale też nawet jak się płaci podatki, to one nie są duże. Partia jest tylko komunistyczna, nazywa się komunistyczna, no i jest jedna. Ale jakby tu nie masz już gospodarki sterowanej planowo, że partia sobie zarządza, że za 20 lat, w ciągu 20 lat wyprodukują 1 miliard łyżeczek do kawy na przykład. Nie? I to już wszystko działa. Czyli jest, tak jakby nie było po prostu. Jest w rządzie, ale ludzie już tak nie podchodzą do tego, tak jakby było. Teoretycznie, ideologicznie jest nadal, tak, ale gospodarczo już w ogóle. No, dobra, to chciałem wiedzieć. I wy macie też fajną ciekawostkę. Idę wam jeszcze pokazać coś fajnego, jakie tu restauracje bywają. Kurde, muszę tak nosić, bo odbija się światło. Dobra, czekajcie, odwracam. Zaraz jeszcze kawałek zbliżę. Zobaczcie, jaka rybka płynie. Rybka, statek, restauracja. Kolacja na w takiej restauracji, pływając, nie płaci się tam za wejście. Płaci się za kolację. Płynie to 2 godzinki i coś kosztuje od 10 do $20. Moim zdaniem super opcja. I żałuję, że nie zostaję tu jeszcze jedną noc, bo z chęcią się sam przepłynął takim czymś.
Przejdźmy z chłopakami, właśnie teraz na najlepsze fo się mówić? Fo? Jak się mówi? Fo. Okej, fo. Czyli wietnamską zupę. Danie, nie Danie, danie, nie sorry. zupa. Oni uważają, że to nie jest zupa, tak? To są To dania jest, całe. bo to jest tak, że oni najczęściej wyjadają to gęste, No. a zostawiają wodę, bo się liczy to gęste. Dla nich No. zupa w takim naszym rozumieniu to jest dla takich liścia kapusty parzone do popijania ryżu. Także to tak w języku. Także wodę jako danie. Jedno moim zdaniem najlepsze w Saigonie. My zjemy z wołowiną. Tak. No to zaraz spróbujemy. Tutaj po kolei możecie zobaczyć, jak przygotowują. Wołowinka na chwilkę do gorącej zupy. Cyk, gotowe. O, for me no, one no, okay? Zupki są i to jest coś, co tak jak mówiłem, tylko z nami w Saigonie, tylko z czasów Azji. I to jest tak, to jest zwykłe kurze jajko wbite do tego gorącego wywaru. Ono się w środku ścina. Całą ideą jest to, żeby znaleźć to żółteczko. Tutaj jeszcze, żeby jego nie zepsuć. Białko sobie spadnie. I naraz całe to żółtko bierzemy do ust i ono się rozpływa w ustach. Pokazuję. Niesamowity smak, twoje jajko połączone, polecam. Próbuj. Dobra, jeszcze na sam koniec, bo się zaraz rozstajemy z chłopakami. Ile lat jesteście już tutaj w sumie? 12? W sumie 12 plus 7 7 to prawie 19. Razem 19. No właśnie przed chwilą Adi się rozmawiał tutaj z panią, jak w ogóle jakby był stąd całkowicie lokalsem. Piękny. Znaczy piękny. Pięknie się mówi po wietnamsku. I jeszcze po tajsku i... Po tajsku, angielsku, niemiecku, tak, i po chińsku też, tak, po mandaryńsku. Na wielu językach mówisz? 7, tak w miarę. Trzech dobrze w 7 tak w miarę. Ja też zależy ile wbiję. A to dochodzi do 15. Najlepiej. Dobra chłopaki, czym się tu zajmujecie? Od razu powiedzcie, żeby każdy wiedział. My działamy, mamy firmę, która nazywa się Czasy w Azji i oprowadzamy ludzi po Azji. Pokazujemy im, jaka ta Azja jest piękna, taka lokalna. Żyjemy w Saigonie, tak jak tutaj za nami. Także to, co dzisiaj widzieliście, co Piotrek jadł, to są właśnie takie elementy. No i to już robimy od 5 lat. No i teraz jak się Wietnam otworzył, to się cieszymy, bo czekaliśmy. Przesuń się. Przepuścić. Wiecie, praca nadal wrze, tak? Tu zamykają knajpę, więc sprzątają, więc sobie się nie przejmują, że klienci sobie gadają. Dokładnie. Mamy zrobione. Tak, lokalny klimat to jest najpiękniejsze w Azji. Taki street food. No i zakochaliśmy się w tej Azji, więc to też chodzi o to, żeby pokazać ludziom, co jest tutaj. Ja doskonale wiem, o czym mówisz. Dokładnie. Doskonale. Czy to Ja też kocham Azję. Także zapraszamy do Saigonu. Tak, w czasy Azji. Na Instagramie znajdziecie, będziecie widzieli. Na Facebooku. Dobra, dzięki. I- Ale na Instagramie też. Jesteśmy na Instagramie, na Facebooku. I strona. A ja w ogóle dzisiaj wpisałem, co ciekawego zobaczyć w Saigonie i wasza strona jako druga mi wyskoczyła. No, Także że staramy polecam. się, żeby była dobrze nasycona, artykuły też piszemy, doradzamy. Znajdziecie na pewno coś ciekawego. Dobra, Zapraszamy. jedziemy dalej. Dobra, miał być koniec, ale Nie wyszło. nie wyszło, bo to co teraz usłyszałem, to stwierdziłem, że będzie fajnie, jak wy też to usłyszycie. Dobra, Adi, powiedz, gdzie jedziesz za niedługo. Tak, i jadę na północ do Haifongu, do rodziny mojej dziewczyny, na rocznicę śmierci babci. Pierwszą rocznicę Imprezę, rocznicę śmierci babci. Tu się odprawia imprezę na rocznicę, czyli śmierci. Jak to wygląda? I wygląda to tak, że najpierw się robi bardzo dużo żarcia, stawia się przed ołtarzykiem przodków i zaprasza babcię, Aha, czyli żeby... tam zdjęcie babci stoi. Stoi zdjęcie babci od tego dnia śmierci, Tak. nie? Tam już babcia jest na ołtarzyku, się mówi. A w rocznicę się sprowadza babcię z powrotem, zaprasza, żeby babcia najpierw sobie pojadła, tam się pali kadzidła. Jak te kadzidła się spalą, to wtedy znaczy, że babcia już sobie zjadła. Wtedy się babcię prosi, żebyśmy my mogli zjeść i się zaczyna impreza. Zależy od rodziny, jest alkoholowa albo bezalkoholowa. Ta będzie alkoholowa i to taka ciężka. I czego nie rozumiecie, mi Bo powiedzcie. to generalnie duchy w Azji zawsze się świętuje. No tak, no. Pogrzeb też się świętuje, no bo przecież duch dziadka
przechodzi w lepsze miejsce i jeszcze trzeba mu pokazać, że on tu nic nie zostawił, żadnych problemów, więc może sobie iść. Takie jest podejście. Tak, duchy trzeba karmić, palić złoto specjalne, w sensie fejkowe złoto, żeby mogły sobie kupić żarcie i picie w zaświatach. Także tu generalnie duchy są takie same jak ludzie. No właśnie. To proste sprawy, to są wszystko proste rzeczy. No czego tu nie rozumiecie, powiedzcie mi. No. To normalna akcja. No. Także jak dojedziesz, to możesz jeszcze dojechać na rocznicę. I jeszcze się możemy spotkać tam. Jeszcze z babcią coś się tam zje i napije. No. Nie no, może się jeszcze zobaczymy tak naprawdę w Hanoi. Ale to się okaże wszystko, jak mi będzie szła trasa. Wietnamskie karaoke. Patrzcie, jakie tutaj mają balony wielkie z gazem. I pomyślcie sobie to i nie popełniajcie nigdy tego błędu. Tu jest mój balkon i moje łóżko przy oknie. A tu wszędzie dookoła impreza. Wczoraj trwała po 4:00, dopiero skończyli grać. Dzisiaj będzie pewnie jeszcze dłużej, bo jest dużo więcej ludzi niż wczoraj. Przy tajskim karaoke kończę tego vloga. Mam nadzieję, że będzie coś słychać. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Jutro ruszam w podróż, rano odbieram mój motorek. Także zapraszam na kolejne odcinki z Wietnamu. Pozdrawiam, zostawcie subskrypcję.